Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj w tych niezwykle wietrznych okolicznościach przyrody. Jak widzicie Państwo, tutaj wszystko faluje i się buja. Ja mam nadzieję, że nie wpłynie to na dźwięk za bardzo. Ja się tu chowam za murkiem, żeby nieco ten wiatr odsłonić od mikrofonu. Chciałam Państwu opowiedzieć o pięknym aparacie, o EM5 Mark III, którego posiadam już od jakiegoś czasu, więc mogę Państwu powiedzieć już, za co bardzo ten aparat lubię, czy żałuję decyzji, czy żałuję zakupu. Od razu Państwu powiem, że absolutnie nie żałuję zakupu, a oto są powody dlaczego. Przede wszystkim popatrzcie Państwo na ten aparat, no przecież on jest śliczny, on jest tak ładny, mnie się on tak podoba, on wygląda jak taka stara lustrzanka troszkę, jak stare OM1. Jest naprawdę, ma taki fajny retro wygląd. Wszystko się tu zgadza, ten grip nie jest jakiś za bardzo wystający, żeby utracił ten retro wygląd, jest po prostu ślicznym aparatem. I wiadomo, to, że aparat jest ładny, w żaden sposób nie wpływa na to, jakie robi zdjęcia, natomiast na pewno wpływa na radość z użytkowania tego aparatu. Więc to jest pierwsza rzecz, za którą ja go bardzo lubię, to, że jest po prostu pięknym aparatem, pięknie zrobionym. I że przypomina mi moje ukochane EM10 Mark II, od którego moja miłość do fotografii się zaczęła. Kolejna rzecz, za którą bardzo lubię ten aparat, drodzy Państwo, to to, że to jest po prostu EM1 Mark II, wersja mniejsza. Wersja lżejsza, bo jak Państwo wiecie i pewnie jeśli jesteście zainteresowani tym aparatem, to wiecie, że on nie jest zbudowany ze stopu magnezu, on jest zbudowany z jakiegoś tam plastiku, natomiast ja Państwu powiem, że on jest tak dobrze zbudowany, że tutaj nic nie trzeszczy, tu nic nie jest luźne, nie mam takiego uczucia, że mam w ręku coś bardzo taniego i bardzo słabo zrobionego. Ten aparat jest wykonany bardzo solidnie. Jeśli chodzi o jego funkcjonalność, to ma wszystko to, z czego ja korzystałam w EM1 Mark II, bo jest i tryb Pro Capture i jest autofokus z detekcją fazy, więc ten taki szybszy, lepszy autofokus i za to bardzo go lubię, że w takim małym opakowaniu, a jak małym, to porównanie wielkości i budowy tych różnych aparatów ja Państwu podlinkuję gdzieś tutaj do filmu, który na ten temat zrobiłam. A jeśli chodzi o jego funkcję, no to jest to praktycznie dokładnie EM1 Mark II. Kolejna rzecz, za którą bardzo go lubię, to to, że ma pewną funkcję, której EM1 Mark II nie ma, a mianowicie, i tu mam nadzieję, że uda mi się to Państwu pokazać, jak przejdziemy sobie do trybu filmowego, to tutaj w trybie filmowym mamy, proszę bardzo, slow motion, 120 klatek na sekundę, można robić sobie filmy w slow motion i ja wiem, że to nie jest coś, co jest super, bardzo potrzebne, ale jest to bardzo miłe, bo na przykład w taki wietrzny dzień jak dziś, i mam nadzieję, że uda mi się coś dla Państwa takiego właśnie nakręcić, żeby Państwu pokazać, czemu to slow motion tak lubię, to widok tych traw na przykład tak pomału sobie tutaj falujących jest bardzo przyjemny, jest to inna perspektywa. Ja za to też bardzo lubię fotografię makro, że to jest inna perspektywa niż ta, do której przywykło moje oko. I stąd też plus dla EM5 Mark III za slow motion. Kolejna cecha, za którą bardzo go lubię, to to, że jest po prostu lżejszy niż EM1 Mark II, bo przez to, że jest zbudowany z tego chyba raczej nie stopu, z tego jakiegoś tam plastiku. Przy czym, no tak jak mówię, to nie jest taki tani, beznadziejny plastik, to jest bardzo fajnie wykonany aparat. To przez to, że jest z tego właśnie zbudowany, to jest zwyczajnie lżejszy, więc ja go bez problemu mogę dłużej nosić, czy to trzymając go w ręku, czy na pasku na ramieniu i bez żadnego problemu sobie on daje radę. Trzecia rzecz, jaka mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie, to żywotność tej niewielkiej tak naprawdę baterii. To jest ta sama bateria, którą mamy w EM10. Niemniej jednak jej żywotność w tym aparacie jest całkiem przyzwoita. Ja ostatnio robiłam wesele znajomych, właściwie nie wesele, tylko ślub znajomych. I myślę, że zrobiłam z nim na jednej baterii około 600 zdjęć. Ja to jeszcze sprawdzę, jak wrócę do domu.
i Państwu napiszę dokładnie, ile zdjęć zrobiłam bez wymiany baterii, bo miałam dwa aparaty ze sobą, jeden miał 25 założoną, drugi miał 45 założoną i na zmianę robiłam raz jednym, raz drugim i wrzucę Państwu informację, ile zdjęć mi się udało nim zrobić i było to naprawdę duża ilość zdjęć, która mnie zaskoczyła. Co jeszcze bardzo lubię w tym aparacie, to jest jak on jest wykończony, jeśli chodzi tutaj o tą ukleinę. Ona jest bardzo przyjemna w dotyku. To jest taka sztuczna skórka pewnie, jakaś eko, choć ja nigdy nie rozumiem, dlaczego plastikowa skóra jest eko. No ale taka jakaś eko skórka tutaj jest i to jest dużo przyjemniejsze dla mnie w dotyku niż na przykład ten grip z EM1 Mark II. Ja Państwu pokażę, bo mam EM1 ze sobą i pokażę Państwu tą różnicę między jednym a drugim. Tutaj mamy EM1 i on ma grip typowo gumowy. I ja na przykład w ręku czuję, że to jest guma, a tu czuję, że trzymam przyjemniejszy materiał, jakiś taki fajniejszy materiał niż ta guma, która jest tutaj. Więc kolejny powód, dla którego lubię bardzo tą EM5. No i zobaczcie Państwo, w porównaniu z EM1, faktem jest, że tutaj do urody nie dodaję ten srebrny obiektyw teraz, ale w porównaniu z EM1, no to ten jest piękny, po prostu jest śliczny. Ten też nie jest brzydki, ja wcale tam na niego nie narzekam, to jest bardzo fajny aparat nadal, ale jeśli chodzi o względy estetyczne, EM5 zdecydowanie bije EM1. Przynajmniej dla mnie, wiadomo, to jest kwestia gustu. I kolejna rzecz, za którą go bardzo lubię, on co prawda ma ten wizjer, jak Państwo widzicie, on jest mniejszy niż ten z EM1, niemniej jednak obraz z niego jest bardzo fajny. Ja go bardzo lubię, bo te czernie są też takie nasycone. W EM1 on jest taki, zwłaszcza w ciemniejszych okolicznościach, on jest taki przytłumiony trochę, natomiast tutaj jest bardzo, bardzo fajny. Czernie są nasycone, czernie są czerniami, biele są bielami i bardzo lubię ten wizjer, mimo że jest trochę mniejszy, ale wiadomo, jest tutaj też, można sobie wyregulować tutaj dioptrię spokojnie, żeby sobie dostosować, jeżeli się ma jakąś wadę wzroku. Ja noszę okulary i to noszę spore okulary, w sensie nie wielkościowo spore, tylko spore moce i nie mam problemu z korzystaniem z tego wizjera. I kolejna rzecz, którą bardzo lubię w tym aparacie, to jest to, jak on pięknie współpracuje z tymi wszystkimi obiektywami stałoogniskowymi. Czy to takimi manualnymi, pięknymi, jak tutaj widzicie Państwo. Teraz jest zamontowany TT Artisan 2314, o nim będzie niebawem. Czy też z tymi olimpusowymi wszystkimi stałeczkami. No po prostu pięknie się to komponuje. Ten aparat jest jakby stworzony pod te stałki, co nie znaczy, że te zoomy, które ja na przykład posiadam, że one jakoś źle z nim współpracują, bo wcale nie. Też bardzo jest to fajnie wyważone i nie mam z tym problemu. Ten grip jest bardzo wygodny, mimo że jest niewielki. Więc drodzy Państwo, ja Państwu serdecznie ten aparat polecam, jeżeli się Państwo zastanawiacie. Jeszcze jest jeden jego plus, ogromny. On pięknie wchodzi do damskiej torebki. Ja mam na niego taki woreczek wyścielany, do którego go sobie wkładam i po prostu noszę go ze sobą w torebce. I to, jak często ja po niego sięgam, przez to, że go po prostu bardzo lubię, jest no, niesamowite, bo dzięki temu robię więcej zdjęć, mam z tego większą radość, dlatego, że bardzo, bardzo lubię ten aparat. EM1 Mark II też bardzo lubię, ale do damskiej torebki bym go nie włożyła, ponieważ jest po prostu za duży i za ciężki. Natomiast ten jest ideolo. Jeszcze mniejszy jest oczywiście mój EPL7, ale tutaj ze względu na wszystkie plusy, jakie ten posiada, no to często bardzo wybieram właśnie jego. Drodzy Państwo, no to tyle. To teraz jeszcze może spróbuję Państwu nagrać jakiś slow motion. Ja serdecznie ten aparat polecam, zwłaszcza, że one obecnie mają coraz przystępniejsze ceny. Bo wiadomo, Olympus za bardzo nic nie wypuszcza. Są też OM5, które są, z tego co czytałam, niemal identycznymi aparatami. Tam chyba jeśli chodzi o kwestie wideo, coś jest bardziej rozbudowane. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zdjęć, to chyba są filtry szare, ale nie mam pewności tego. Ja go bardzo polecam. Bardzo fajny aparat, bardzo fajnie leżący w dłoni, lekki, przyjemny w użytkowaniu.
posiadające wszystko, co potrzeba. Jeśli chcecie Państwo nagrywać wideo, mamy wejście na mikrofon, mamy wejście HDMI. Jest też oczywiście obracany piękny ekranik, ten, dla którego kupiłam EM1 i tu jest dokładnie to samo, więc drodzy Państwo, jeśli chcecie więcej powodów, dla których można lubić bardzo ten aparat, to tutaj odsyłam Państwa do mojego filmu o EM1 Mark II. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Dajcie Państwo znać, proszę, jeżeli na przykład macie ten aparat, czy macie jakieś rzeczy, za którego bardzo lubicie. Może powinnam coś dodać, może Państwo coś od siebie dodacie. Zapraszam bardzo do komentarzy. Dziękuję, że byliście Państwo znowu ze mną i do zobaczenia w następnym filmie.